Wybierz swojego truciciela. Cukier, cukier, jeszcze więcej cukru. Takie hasło powinno je reklamować. Odstraszałyby ludzi. Mnie też. To znaczy nadal bym kupował, ale trochę bardziej przestraszony. Dziś dowiecie się, co steruje poziomem glukozy we krwi oraz jak technologia pozwala cukrzykom odłożyć w niepamięć ciągłe nakuwanie palca. Witajcie w firmie Najprościej Mówiąc. Jesteśmy lekarzami, jesteśmy youtuberami, jesteśmy... Szefie, sorry. Anetka, czy ty zawsze musisz mi przeszkodzić w takim momencie? No o co ci teraz chodzi? Co znowu? No miałam dać znać, jak glukoza skoczy we krwi, nie? No to skoczyła. A co ty znowu przytargałaś? Co to jest? No glukoza z krwi. Jakie krwi? No nie ogarniam, o co mu chodzi. Kazał sprawdzić cukier, no to sprawdziłam, nie? I przyniosłam to, co miałam. Anetka nie do końca ogarnia. Sprawdzić glukozę to nie znaczy wziąć cukier w twarz człowiekowi rzucić. Wiecie, kto by tak nie zrobił? Jędrula. Złoty pracownik i nasz najlepszy chłopak, który o cukrzycy i glukozie wie naprawdę wszystko. Lubię. Po prostu lubię go słuchać. Dobra, kochani, mobilizacja, skupienie, powtórzmy jeszcze raz. Glukoza jest podstawowym... Ja wiem. Paliwem dla komórek, mózgu I mięśni. i mięśni. Dobrze, Jędrzej, dobrze. A jej stężenie we krwi regulują... Ha! Ja wiem, szefie. Kodeina i metadon. Insulina i glukagon, Jędrzej. Insulina i metadon. Insulina i glukagon, Jędrzej, hormony produkowane w trzustce. Wiesz to przecież. Insulina działa jak klucz do drzwi, tylko że tych w komórkach mięśni czy tłuszczu. Otwiera jej glukozie, a ta dzięki temu może do niej wejść. Jędrula na pewno wiedział, no ale zapomniał chłopak. Zawsze taki zaangażowany. Nie to co Aneta. A to przecież wszystko takie proste. To insulina sprawia, że po posiłku poziom glukozy we krwi spada, a glukagon działa odwrotnie. Szefie, oczywiście dobre porównanie, ale jeżeli insulina to klucz do drzwi, to ten glukagon, to co to jest? Świetne pytanie, Jędrzej. Brawo. Glukagon to... miotła. Gdy stężenie glukozy we krwi spada, na przykład podczas wysiłku fizycznego, to glukagon wymiata z wątroby zmagazynowaną tam glukozę i wpuszcza ją do krwi. Miotła. Świetny przykład. Taki niekonwencjonalny, genialny. Anetka, a tak swoją drogą, wiesz, dlaczego insulina nigdy nie jest na imprezie sama? Bo zawsze wpada z glukozą. Lubię sobie pożartować. Jakoś tak od razu jest lepsza atmosfera w pracy, a i szef to lubi. A kiedy on jest zadowolony, to i ja jestem zadowolony. A Anetka, ona nic nie wie. Nie jest w stanie mi zagrozić. Jo! Ogłaszam alarm! W organizmie została rozpoznana cukrzyca typu pierwszego! Co należy wtedy zrobić? Wytypowany do odpowiedzi Jędrzej. Jasne, szefie. Pierwszy typ cukrzycy jest rzadszy. To choroba autoimmunologiczna, w której komórki produkujące insulinę są niszczone i insuliny, czyli klucza, brakuje. Brawo, Jędrzej! I co musimy wtedy podać? Podać? Komu? No tej osobie z cukrzycą. Czym ją leczyć? Intuicją. Insynuacją. Insuliną. Brawo, Jędrzej, brawo, mój chłopak. Wiedziałem od samego początku. Dobry jest, dobry jest. Dobry jest. Kocham kalambury. A cukrzyca typu drugiego? No, jest cukrzyca typu pierwszego i jak mądrze powiedziałaś, też typu drugiego. No i co? No i co z nią? co? No i kto wie, dlaczego by nie, może i typu trzeciego. Jędrula? Niezbyt lotny, narcystyczny lizus. Szkoda, że szef tego nie widzi, ale jego sprawa. A cukrzyca typu drugiego to 90% cukrzyc, prowadzi do niej otyłość, nadwaga, cukry proste. No wiecie, energole, soki, napoje, batony, torty, kremy, ciastka, czekolady, też tłuszcze nasycone, tłuszcze trans. Czasem pozbywam się ich nadmiaru z firmy, ale najpierw zmieniam im datę ważności, potem dopiero wyrzucam, bo i tak by to zjedli. Prawdziwi bohaterowie ratują w ciszy.
Do tego brak sportu. Z czasem komórki przestają w ogóle reagować na insulinę. Klucz, co nazywamy insulinoopornością i z czasem to trzustka wyczerpana w ogóle przestaje ją produkować. Wiesz co, Mondralo? Kochani, jedna i druga cukrzyca prowadzą do hiperglikemii, czyli stanu, kiedy glukozy we krwi jest za dużo. I co się wtedy dzieje, Jędrula? Już, szefie, już to dla ciebie sprawdzam. Latami uszkadza nerki, oczy, serce, tętnice, nerwy i oddziały diabetologiczne pełne są takich pacjentów, również młodych, którzy nie kontrolowali swojej cukrzycy dostatecznie. Anetka. Wow. Zaskakująco dużo słów jak na naszą Anetkę. I to całkiem sensownych. A widzieliście minę Jędrzejka? Na pewno też wiedział. Ale te słowa jakoś tak z niego nie wyszły. W każdym razie cukrzyca. Celem leczenia zarówno tej pierwszej, jak i drugiej jest niedopuszczanie do tego, by poziom glukozy był za wysoki albo za niski, co nazywamy hipoglikemią i może prowadzić do uszkodzeń mózgu, zaburzeń przytomności, a nawet śmierci. Rozumiesz, Jędrzej? Wszystko rozumiem. Nie wszyscy lubią tak drastyczne objawy. Konkursy. Wszyscy lubią konkursy. Kochani, przygotowałem dla was konkurs, w którym do wygrania będzie uścisk dłoni. Mej dłoni. Zaraz przekonamy się, kto z was nadaje się do pracy tutaj i wie, jak efektywnie i wygodnie kontrolować stężenie glukozy we krwi u osoby chorującej na cukrzycę. No, a jak wiecie, to właśnie to stężenie jest podstawą do prowadzenia prawidłowego leczenia. Świetnie, szefie. I jedziemy. Od razu odpowiadam. Ciach, nakłuwałem palec, glukometr siedzi, wynik siedzi i wszystko siedzi. To co? Ja polecę i pokażę. A, Jędrula, czekaj! No pewnie, glukometr jest dokładny, tradycyjny i każdy cukrzyk powinien taki mieć, ale dlaczego nic nie powiedział o sensorach? Takich? O, Anetka. No takich. Mierzy glikemię na bieżąco? No mierzy. I pokazuje w apce. I wysyła powiadomienia, kiedy poziom glukozy jest za wysoki albo za niski. No właśnie. Informuje o nieprawidłowościach, pozwala reagować zawsze, gdy to potrzebne. Przecież coraz więcej osób z cukrzycą takich używa i można swoje wyniki udostępniać bliskim. Albo lekarzom. To w sumie totalnie zmienia jakość opieki nad chorym. Brawo, szefie. Punkcik dla ciebie. I dla mnie. Tak, masz rację, Aneta, przepraszam cię. Ale gdzie jest ten Jędruś? Poluję, nie wiem. Przepraszam, szefie. Jestem. Nie mogłem znaleźć tego nakłuwacza, ale mam wszystko zmierzone. No, co prawda kilka minut temu, ale jest. W razie czego znowu się dziabnę i już wszystko będziemy wiedzieć. Źle oceniłem Anetę. Nie doceniłem jej, a jest tak jak mówi. Sensor mierzy stężenie glukozy cały czas, w dzień czy w nocy, jest game changerem dla pacjenta czy lekarza, bo ten może teraz przeanalizować poziomy glikemii godzina po godzinie, a nie opierać się na średnich wynikach czy pojedynczych pomiarach. Naturalnie sensor to droższe rozwiązanie niż glukometr, ale coraz częściej jest refundowany, dlatego warto o nim mówić. Przede wszystkim podnosi komfort pacjenta i uwalnia go od nakłuwania palców wiele razy dziennie. Może pokazywać trend tego, jak zmienia się glikemia, czy rośnie, czy maleje, sugerując to, co wydarzy się z cukrem za chwilę. Można się z nim kąpać, normalnie żyć, schować pod ubraniem. Wymienia się raz na 10 dni. Tylko czemu tego wszystkiego nie wiedział Jędrula? Co się tak wymądrzasz, co? To się nazywa wiedza, Jędrzej. To się nazywa wiedza. Sensory, udostępnianie danych. Taka jestem nowoczesna. Słuchaj, od lat stosowaliśmy tam to rozwiązanie i zawsze było dobrze. Jędrzej, czasy się zmieniają. To się nazywa postęp. Słyszałeś kiedyś takie słowo? O, pewnie nie. Kochani, spokojnie. Czas na rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie punktów. Jędrula 0. Anetka 1. Uroczyście ogłaszam, że zwycięzcą konkursu zostaje Aneta. Aneta, gratulacje, brawo, Aneta, brawo. Tak. Brawo, Aneta.
Regularna kontrola glikemii jest codziennością w życiu diabetyków, zarówno z cukrzycą pierwszego typu, drugiego typu czy cukrzycą ciążową. A coraz więcej pacjentów w Polsce chorujących na cukrzycę używa sensorów, gdyż totalnie zmieniają one jakość życia z chorobą. Jeśli znacie kogoś, kto na nią choruje, koniecznie dajcie mu znać o tym odcinku. Jeśli podobał się wam ten odcinek, dajcie łapkę w górę i komentarz. No i dajcie dzwoneczek, co by nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia. To jak, Anetka? Chcesz skorzystać z bonu na uścisk dłoni? Nie. A Jędrzej chce.